To zdrówko za tą przygodę. Żeby jechać do Rumunii, to kask za ile trzeba mieć najlepiej? No minimum 1500 zł to jest minimum, żeby pojechać do Rumunii. Te widoki są takie same dla wszystkich, te doznania są takie same dla wszystkich. Dzisiaj będzie o tym, że da się tanio. Da się tanio, tak. To Marcinku, udało się spotkać, no nie? Dojechaliśmy. No zajęło to kilka tygodni, ale w końcu jest sukces, nie? W połowie drogi na ziemi udeptanej. W połowie drogi na ziemi udeptanej. Jesteśmy w okolicach. Milicz to są lasy milickie, w zasadzie te słynne stawy bardziej. No nie zbadałem tego tak dokładnie, ale to tak, to są stawy milickie, a dokładnie Dolina Baryczy. Tak, jesteśmy nad rzeką Baryczą. Tu spotkaliśmy się. Marcin jechał z północy, ja jechałem z południa. I dzisiaj postanowiliśmy w nieco inny sposób pokazać Wam, że tak naprawdę niewielkimi kosztami można pojechać gdzieś na jednośladzie, bo nie musi to być rasowy motocykl, o czym przekonacie się niebawem, by zaczerpnąć czego? No tej przyjemności z posiadania dwóch kółek, z jazdy na dwóch kółkach, nie wiem, biwakowania w takich okolicznościach, w jakich my tutaj dzisiaj jesteśmy. Można pojechać bliżej, można pojechać dalej. No można po prostu zacząć uprawiać ten sport zwany turystyką motocyklową. Chociaż dzisiaj powiedziałbym mieszaną, na dwóch kółkach. Dlaczego mieszaną? Otóż kochani, Marcin na co dzień jest użytkownikiem Super Tenere 1200. I takim, no ja z mojej perspektywy obieży światem. Mototrekerzy, już od teraz na kanale pojawił się przycisk Wesprzyj, dzięki któremu możecie pomóc w budowie tego kanału. To od Ciebie zależy, czy dołożysz tu małą cegiełkę, czy wielką cegłę. Za każdą formę wsparcia tego kanału dziękuję. Obieży światem, bo nie tylko na tej Super Tenere, ale też na poprzednich swoich motocyklach, a było ich parę. To był DL650, dokładnie taki sam jak Ty masz. Może rocznikowo był troszeczkę młodszy, o rok, o dwa. I wcześniej miałem Hondę VFR 800 FI, stary motocykl, którym też trochę pojeździłem, ale no on nie był zbyt wygodny dla mnie na dłuższe wyjazdy, więc zamieniłem go na DL-a na Super Tenerę, a między innymi mam jeszcze coś troszeczkę mniejszego. Dzisiaj nie Super Tenere. Dzisiaj Marcin mnie trochę zaskoczył. Czym przyjechałeś dzisiaj? Oczywiście Yamahą. To jest Yamaha. Tak, to jest Yamaha skuter. Yamaha Majesty 125, chociaż na owiewce ma napisane 180. To jest skuter, który kupiłem tylko albo dlatego, że chciałem mieć coś, co funkcjonuje na zasadzie automatycznej skrzyni biegów. Marcin, ile kosztuje ten pojazd? Jak dobrze poszukacie, zarejestrowany w Polsce, to myślę, że od kwoty 1500 zł można już coś takiego do jazdy z ubezpieczeniem na jakiś tam czas do serwisu, oczywiście jakiegoś mniejszego czy większego. Można taki motocykl sobie, taki skuter w zasadzie można sobie nabyć i można tym pojazdem świetnie podróżować, świetnie funkcjonować na asfalcie, dojechać bardzo daleko. Ja mając motocykl o pojemności 1200, no to na takim motocyklu jadę gdzieś daleko. No na DL-u najdalej byłem w Gruzji i dało się na 650, nie trzeba było mieć litra i więcej. Natomiast na Yamaszce też troszeczkę pozwiedzałem. Wprawdzie to są mniejsze odległości, krócej jeżdżę, bo to są takie 3-4 dniowe wypady, no dzisiaj dwudniowe. No byłem na przykład w Pradze, gdzie do Pragi mam około 500 km, tam gdzie mieszkam. 3 dni zajęło mi jeżdżenie tą Yamahą. Jechałem trasą... Ale Marcin, ale generalnie dzisiaj będzie o tym, że da się tanio. Da się tanio, tak. Nie, słuchajcie, w komentarzach piszecie, nie tylko u mnie, zdarza się również u Marcina, bo Marcin prowadzi blog na Facebooku Dwie Hondy. Dwie Hondy, tak, to mój blog, chociaż troszeczkę tam się mało dzieje ostatnio. Kochani, wy macie problem z tego, co ja zdążyłem zauważyć po komentarzach, z tym, że macie jakieś obawy,
nie macie pieniędzy, twierdzicie, bo ja nie mówię, że nie macie możliwości, ale wy sami twierdzicie, że nie macie możliwości, żeby zacząć podróżowanie. Dokładnie. Bo gdzieś tam, tu z Marcinem rozmawialiśmy i wiecie co, żeby jechać do Rumunii, to kask za ile trzeba mieć najlepiej? No minimum 1500 zł to jest minimum, żeby pojechać do Rumunii, ale Okej. że Czechy są bliżej, to myślę, że na Czechy 1200 zł. Na Czechy w kasku za 1200 damy radę, ale I na Marokę, do Maroka Na Maroko musi być, no bo odległość jest większa, niebezpieczeństwo jest większe, więc kask musi być za trójkę. za trójkę. Bzdura. To jest po dzisiaj, prostu bzdura. dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, że tak naprawdę dla chcącego nic trudnego. Z tego względu, że nie mógłbym tego tematu poruszyć sam, z racji tego, że doskonale o tym wiecie, jestem pewnego rodzaju laikiem. Uczę się tak jak większość z osób, które gdzieś tam mnie ogląda. Natomiast no dzisiaj mamy pod ręką obieży świata, który... Za mocno powiedziane, ale W moich odczuciach tak, okej? To są, wiesz, ja wiem, to nie była Ameryka, jedna, druga, trzecia i Antarktyda, ale wiesz, Gruzja, Albania, Turcja, tak, gdzie to jeszcze byłeś? no Ukraina, całe Rumunia Bałkany. milion razy i całe Bałkany. Dla mnie mogę powiedzieć śmiało, że dla mnie w moich oczach jesteś kimś, kogo mogę nazwać obieży światem. Marcin, kiedyś nie miałeś tego wszystkiego, no nie? Kiedyś nie miałeś 1200 Super Tenere, kiedyś nie miałeś butów za 3 koła, czy tam za 2 koła, kasku za trójkę z interkomem senny, z najwyższym modelem i tak dalej. I powiedz mi, i nie dojechałeś? dojechałem i byłem spokojniejszy, nie zaprzątałem sobie głowy takimi drobiazgami towarzyszącymi, że tak powiem. Mogłem kupić kask za 400, bo tylko taką kwotą dysponowałem. Kupiłem taki kask i taki miałem. Nie miałem butów motocyklowych, a buty motocyklowe... Ale gdzie w tym kasku byłeś? Bo mówimy o tym ozonie, tak? Tak, o tym ozonie za Kask 400 ozon zł. za 400 zł. I- Gdzie dojechał? Wszędzie. Wszystkie moje jazdy były w tym kasku ozonne. Czyli Gruzja, Gruzja, tak. Przede Rumunia. wszystkim. Tak. Rumunia, Albania, całe Bałkany. Wszędzie, gdzie byłem, zrobiłem to w ozonie. Od Okej. tego roku dopiero troszeczkę podniosłem sobie poprzeczkę, jeśli chodzi o sprzęt. Nie dlatego, że potrzebowałem... że się nie da dojechać? Że się nie da dojechać, czy potrzebowałem lepszego sprzętu, tylko po prostu ten ozon po 8 latach mi się zużył. Najnormalniej w świecie on się zużył. I kupiłem taki kask, jaki pasował na moją głowę. No, doświadczenie też, kilka sezonów na motocyklu spowodowały, że jakby znam swoje potrzeby i wiem, jak będę użytkował, gdzie będę jeździł. Stąd też podniosłem sobie poprzeczkę. Okej. Ale w kasku za 400 zł ja przejechałem około, nie wiem, 90-100 tysięcy kilometrów i to wszystko było w tym jednym kasku. Tak, oczywiście pomijamy temat, który pewnie na 100% pojawi się w komentarzach. Temat bezpieczeństwa, tak, certyfikatów, atestów i tak dalej, bo rozmawiając znowu poza kamerą, poruszyliśmy wątek Harley'owców, tak? Tak. Ja, Chopperowców? Chopperowców, tak. Chopperowców, tak, tak. I okej, ja- nie obrażajcie się, chopperowcy. Myślę tak, na pewno są ludzie, którzy jeżdżą na chopperach, którzy na tych chopperach byli, wyjeżdżając z Polski, dojechali do Rumunii, do Albanii, do Turcji. No, objeździli powiedzmy te kierunki, które ja objeździłem, ale umówmy się, w większości te orzeszki, te gogle dają mniejsze poczucie bezpieczeństwa niż nawet kask za 400, 500 czy 600 zł, tak? Okej. Więc No tym bardziej, że niektóre to są jakieś kaski w ogóle z demobilu, tak? no też tak się zdarza, tak myślę przynajmniej, bo ja Dlatego nie będziemy poruszać kwestii bezpieczeństwa. natomiast chcemy Wam Jeszcze- pokazać. Jeszcze szybko dodam, że ja nie wiem, jakie certyfikaty i czy cokolwiek, co nazywa się jakimś certyfikatem, miał mój kask Ozon. Nie mam pojęcia po prostu. To nie jest reklama tej firmy, po prostu nie mam pojęcia. Po prostu kupiłem, bo mi pasował na głowę i był w zasięgu moich pieniędzy. Okej, bo to jest najważniejsze, tak? Tak. To samo rozmawialiśmy. To w naszych głowach, w naszej podświadomości i z racji tego, że no nie oszukujmy się, jesteśmy społeczeństwem nakręconym na konsumpcjonizm. My tylko szukamy pretekstów, żeby stare wymienić na nowe, tańsze wymienić na droższe.
rzeczy normalne na rzeczy w cudzysłowie premium, Tak. to jest, my to robimy sobie sami, wewnątrz głowy. Temat butów, tak? No buty. Jak długo i jakie miałeś buty? W tym sezonie też kupiłem po raz pierwszy buty motocyklowe. Po kilku sezonach jeżdżenia w butach wojskowych. To była buty wojskowe Armii Norweskiej M77, zdaje się. Kupione Za 40 zł. Fakt, że nie były to nowe buty, tylko lekko używane i przejeździłem na tych butach no tyle co w kasku, bo mniej więcej w tym samym czasie kupowałem, czyli też między tak 80-90 tysięcy kilometrów. Raz się tylko rozkleiły podczas objazdu Polski. No 10 dni w deszczu buty nie wytrzymały. No okej, ale one były w jakiś tam sposób wzmacniane? To typowy taki wojskowy sort, powiedzmy. Okej. Kontraktowe buty, nie jakieś tam szyte przez firmy jakieś inne na rynek cywilny, tylko typowe buty wojskowe, które znalazłem na OLX-ie i zobaczyłem, że jest cena 40 zł. Do tego dopłaciłem jeszcze chyba 8 zł na przesyłkę. I w tych butach objeździłem. W zasadzie kask i buty to był jakby tandem nierozłączny. One to zawsze występowały. Tak samo. Dobra kawka? Tak, dobra, z tym, że moja kawa jest mocna i dlatego może też taki słowotok się pojawia. No, nie chcielibyście widzieć, ale pewnie gdzieś tam zobaczycie w przebitkach Marcina kawę, bo ja pierwszy raz taką widziałem, to jest kawa To jest kawa po liwiańsku. Ja jestem Marcin Liwiak i kiedyś robiłem tą kawę i mój kolega stwierdził, że to jest kawa po liwiańsku. To jest mieszanka kawy mielonej, kawy rozpuszczalnej i kawy z kapsułki do ekspresu. Wrzucane to wszystko do zimnej wody i zagotowujemy około 2, 3, czasami 4 razy. Wtedy moc, aromat i Dokładnie, z kroksów, dokładnie. Z kroksów. No i tak to wygląda. Kochani, ale wracając do naszego tematu, to wiecie, kask, buty, rękawiczki, ciuchy. To Jak się to wszystko doda, a jeszcze człowiek w głowie ma, że chciałby trochę lepiej niż normalnie sobie mógłby na to pozwolić, to nagle zaczynamy iść w tysiące złotych, bo rękawiczki potrafią motocyklowe kosztować 90 zł i 400, 500, 600. 1000. Tak, o tych wyższych kwotach ja takich rękawiczek nie znam, bo po prostu nawet patrząc gdzieś tam w internecie, no nie znam takich firm, chociaż wiem, że są. Natomiast no my sobie to cały czas tłumaczymy, że podnosimy komfort, podnosimy... Jak dużo marketingu jest w tym wszystkim? I sporo. Czy w namiocie i ze zwykłą karimatą i w namiocie za 90 zł da się? Tak, bo tak zaczynałem. Okay. Namiot wprawdzie teraz on kosztuje około 150 zł. Ja zaczynałem w namiocie, on wtedy kosztował 99 zł. To był dekatlonowski namiot. Teraz mam niewiele lepszy, troszeczkę droższy. To zdrówko. Za tą przygodę, za wycieczkę, za wyprawę. Zwał jak zwał. Jak to byś nazwał? Kurczę, każdy wyjazd to jest jakiś, według mnie, wyprawa. To jest coś takiego, co kształtuje nas jako, nie wiem, motocyklistów, jako podróżników, mniejszych, większych. No to jest bez znaczenia. No zobacz, wyjedziesz kilka kilometrów od domu, kilkanaście kilometrów od domu i nie potrafisz się może zachwycić, a ktoś jedzie, żeby to zobaczyć kilkaset kilometrów. Czasami przyjeżdżają do nas przecież ludzie z Rumunii, z Turcji, skądś tam i się zachwycają tym, co my mamy na co dzień. Więc dlaczego my mielibyśmy się tym nie zachwycać? Te kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów. No, zazwyczaj to jest tak, że... Mamy to opatrzone? Cudze chwalicie, a swego nie znacie. Dokładnie. Powiem Ci, ja też nie sądziłem, że będę w Polsce nad takimi miejscami. Okolice Zakopanego, Strumyk, tak? Tak. Polecony przez Ciebie. Tak, fajne miejsce. Miejscówka następna polecona przez Ciebie. No ja wiem, że już nie będziemy wnikać, jak to znalazłeś, ale Natomiast no da się, nie trzeba jechać daleko, a co najważniejsze to bardzo mi się spodobało to, co powiedziałeś, czyli tu mamy przekrój tak, mamy Suzuki DL-a,
Mamy Yamaha Majesty. Teraz wyobraźcie sobie pieniądze. Wiecie, jakie temu towarzyszą? No to DL650 z 2005 roku, wszyscy wiedzą, ile mniej więcej kosztuje. Na pewno grubo powyżej 10 000. Honda, no to już mówiliśmy, jakiego rodzaju są to pieniądze. No i teraz na potrzeby tego właśnie przyjechał do nas nasz wirtualny kolega. Tak, bo taki był zamysł, że my tutaj umawiając się z Piotrkiem, to znaczy nie tutaj wcześniej, ja zaprosiłem jeszcze swojego kolegę, który jeździ motocyklem GS 1250. Nie dojechał, ponieważ praca go zatrzymała. Są ludzie, którzy pracują w święta, dzisiaj jest dzień świąteczny. Chodzi o to, żeby, może nie po to, żeby pokazywać, nie po to to spotkanie miało miejsce, to się tutaj ukonstytuowało, że motocykl, nie wiem, za 80, 90, 100 tysięcy złotych, motocykl za 15, 17, 18 tysięcy złotych. Czy za 2? Czy motocykl za 1500, 2000 złotych z serwisem. I ci motocykliści przyjeżdżający na tak różnych pojazdach, tak zróżnicowanych cenowo, są w takim miejscu, widzą to samo, chłoną to samo. Te widoki są takie same dla wszystkich, te doznania są takie same dla wszystkich. Tak, nie ma tu szlabanu z napisem, że wjazd tylko na GS 1300 za 130 tysięcy, tak, złotych. Czy dla skuterów, czy dla innych dwukołowych. Nie ma. Po prostu... Dzisiaj rozwiewamy takie mity, tak? Rozwiewamy mity i rozwiewamy to, co być może niektórych dręczą tam jakieś, wiecie, tego typu myśli w głowach. Bo nie wstydźcie się, tak? To naprawdę nie jest wstyd ani hańba, jeżeli ktoś ma starszy motocykl, czy skuter, czy obojętnie czym się poruszacie. To może być równie dobrze rower, tak? Dokładnie. I zobaczycie i doświadczycie to samo bez względu na to, czym jeździcie, jak się ubieracie, czy jesteście zabezpieczeni certyfikatami na kaskach, czy macie profesjonalne buty, czy macie zwykłe trampki, w których pół roku wcześniej ćwiczyliście na WF-ie. Możecie doświadczyć to samo, a może nawet więcej. Bo tutaj też jest ważne, że oczywiście wiemy, jak to teraz wygląda, wiemy, jakiego wszyscy mamy bzika na punkcie bezpieczeństwa, tak? Tak. I broń Boże, nie namawiamy nikogo do wiecie, jazdy w cudzysłowie na zdrabkę na motorze, no bo z reguły sami tak nie podróżujemy i raczej tego nie pochwalamy, ale chcemy Wam pokazać alternatywę, że gdzieś istnieje po prostu jeszcze jedno wyjście, że nie trzeba pół roku zbierać, żeby sobie kupić buty za, nie wiem, z Gorotexu, jakieś Revity za 1800 zł, bo wtedy być może ja pojadę do tej Rumunii, tak? Tak. To nie o to chodzi. Wy w tych butach, które macie w tej chwili, to mogą być Shimy za 150 zł, jakieś używane, kupione, one też dojadą, tak? To samo jeśli chodzi o sprzęt biwakowy. Zaryzykuję stwierdzenie, że podróż to nie sprzęt, to nie wyposażenie, jakie mamy. Podróż to człowiek przede wszystkim. To, co mamy w głowie, to jakie mamy nastawienie, to jaka jest nasza psychika, morale, czy jakby tego nie nazwać, to jakby decyduje o tym, jak to będzie wyglądało. Bo to my kreujemy tą rzeczywistość wokół siebie, a nie... Tak, nie możemy się dać zwariować. Tak, no nie? dokładnie. Nie możemy się dać zwariować i wmówić sobie przez te wszystkie, wiecie, koncerny, bo poza tymi wszystkimi kolejnymi bramkami bezpieczeństwa dobrze wiemy, że wiecie, stoją koncerny, stoją pieniądze, stoją ludzie, którzy chcą, no nie oszukujmy żebyś ty to się, kupił. tak, i na was zarobić. Tak. Tak, i czy to pomaga w podróży? No pewnie w jakiś tam sposób Czasami też łatwiej. pomaga. Ale jeszcze musimy wrócić do jednego tematu, bo gdzieś tam w naszej rozmowie stwierdziliśmy, że bardzo jesteśmy jako ludzie zafiksowani na punkcie gadżetów, tak? I rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydają nam się potrzebne i wręcz niezbędne. Tak. Muszę to mieć, muszę. Na przykład,
Zapalniczka, tak? Tak, no mam zapalniczkę, ja jestem gadżeciarzem, tak? Nie palę, ale lubię sobie fajną zapalniczką podpalić kuchenkę, jak robię swoją pyszną kawę. Ale zapalniczka ma jeszcze Futerał. customowy Tak. futerał robiony, ja widzę z prawdziwej bydlęcej skóry. Oczywiście, lubię takie rzeczy, to mi podnosi troszeczkę Morale. samopoczucie. Okej. To za każdym razem, kiedy biorę ją do ręki, czy robię sobie kawę i mam swoją wyjazdową łyżeczkę, którą też zdobyłem w jakichś okolicznościach wyjazdowych, te takie małe, drobne smaczki też powodują, że człowiek się lepiej czuje. Tak, to jest coś, można trochę nawiązać do tego, jak kobieta co 2 razy w miesiącu, czy tam 3 razy w miesiącu idzie zrobić sobie paznokcie, bo to, Może. że tak powiem, służy jej wyglądowi, ale ona się też czuje lepiej. Tak samo my jako faceci lubimy sobie od czasu do czasu kupić gadżety, natomiast nie są to gadżety niezbędne. Nie są, tak? absolutnie nie są. Z niezbędnych rzeczy, uważam, moje zdanie jest takie, z niezbędnych rzeczy jest potrzebny ogień i jest potrzebny nóż. Reszta jest zbędna. Okej, tu jeszcze musimy powiedzieć i trochę też powrócić niejako do Twoich podróży. Mianowicie zaczynałeś jak wszyscy, tak? Zaczynałeś, było to ileś tam różnego rodzaju pomyłek i ileś tam różnych wpadek. No i było tego bardzo Natomiast dużo. było to też, było tego sprzętu też na początku bardzo dużo. Było bardzo dużo, był bardzo nieprzemyślany, był niedostosowany do moich potrzeb, do warunków, w jakich ja podróżowałem, czy gdzieś tam jechałem. I po prostu metodą prób i błędów odrzucałem wiele rzeczy. Jeżdżę z czymś, co jest zupełnie inne niż na początku. Pomijając, no, począwszy od śpiworów, od mat, od namiotu, no, dostosowywałem to wszystko do swoich jakby potrzeb, do stylu jazdy, do tego, jak jeżdżę i gdzie jeżdżę. Ty Pewnie też jesteś takim trochę ekstremalnym, że tak powiem, podróżnikiem. tak, bo często namiot biorę ze sobą, no bo to jest dach nad głową, ale podczas ostatniej podróży, przedostatniej, przepraszam, na nie wiem, 8 dni w drodze, tylko raz go rozbiłem. Pozostałe moje noclegi to były albo na trawie, albo gdzieś na betonie, bo namiot nie był mi potrzebny. Ściany namiotu, owszem, trochę izolują, podnoszą delikatnie temperaturę, ale nie wiem, no w lipcu na Bałkanach no, ta izolacja moim zdaniem jest zbędna. Marcin, powiedz, bo możemy oczywiście tu rozmawiać bardzo, bardzo długo i ten film może być bardzo, bardzo obszerny. Wydaje mi się, że mały odsetek ludzi może go obejrzeć do końca. Natomiast na czym ty byś na pewno nie oszczędzał? Na pewno nie oszczędzałbym na śpiworze. To jest dla mnie paradoksem jest to, że kiedyś na Bałkanach w lipcu zmarzłem w górach niezbyt wysokich, ale no, zmarzłem tak, że powiedziałem, że już nigdy więcej nie chcę, żeby mi było zimno, kiedy po całym dniu jestem zmęczony, chcę po prostu położyć się spać. Na pewno nie oszczędzałbym na śpiworze. Mówimy o sprzęcie takim towarzyszącym. Towarzyszącym, tak. temu No wszystkiemu. bo już wiemy, że podróżować się da obojętnie. Na Tak, czym może to być i skuter za 5 stówek? Tak, i na śpiworze. Ważna jest też moim zdaniem izolacja od podłoża, dlatego zrezygnowałem i zawsze jak na grupach internetowych gdzieś tam sobie rozmawiamy, to ja doradzam, żeby nie kupować materacy. Żeby to była mata samopompująca albo karimata, która no, ma też swoje wady, bo zajmuje dużo więcej miejsca, ale lepiej izoluje niż każdy dmuchany materac. No i co? I to w zasadzie wszystko. Reszta to jest taka no, płynna bardziej, dostosowana do potrzeb. No bo jeśli ktoś podróżuje bez namiotu, bez śpiwora, bez karimaty, a śpi w hotelach, no to ta moja jakby porada jest bez sensu, tak? Tak. Bo on sobie weźmie hotel, on sobie Tutaj weźmie wiecie, pensjonat. tutaj też chodzi o to, że my nikomu nic, broń Boże, nie narzucamy. Jasne, każdy... To są nasze luźne przemyślenia, nasze doświadczenia. My lubimy spać pod namiotem, tak? Albo i My obok lubimy namiotu. spać pod namiotem. Jak trzeba, weźmie Tak. się pensjonat. Jak trzeba, tak?
Jak trzeba. Natomiast my nie negujemy, broń Boże, że Żadnego spanie, stylu. Wiecie, W hotelu to hotelach zło. to zło. My tego nie robimy, bo po prostu nie chcemy. No w moim przypadku ja się już naspałem po hotelach i po pensjonatach i stwierdziłem, że czas najwyższy odmienić nieco ten styl. Natomiast wiecie, pokazujemy Wam tylko, że tak naprawdę z niewielkim budżetem, bo rozmawiając wcześniej tutaj, o jakich kwotach myśmy mówili? Ja myślę, że W okolicach 3, około 4? 3000 zł wystarczy, żeby... Na wszystko kupić. To jest łatwo policzyć. Skuter albo jakaś biegówka 125 to jest kwota używana oczywiście, nie wiem w jakim stanie, to każdy sobie jakby sam weryfikuje stan. To jest kwota 1500, 1800, 2000 zł. I ja mam taki skuter i wiem, że za tyle się da. Namiot. Kufer ile dajesz za kufer? Za kufer dałem 15 euro. Jest jakaś strona niemiecki, eBay to się nazywa, ale pełnej nazwy nie pomnę. Mniejsza z tym, jak ktoś będzie chciał, to sobie... 15 euro plus chyba 5 euro przesyłka i mam Givi Maxi. Uważam, że to jest Ile całkiem... litrów to jest? A chyba 55. Okej. Kufer to jest 20 euro, czyli to jest jakieś 80-90 zł. Namiot 150. Karimata, ja mam akurat karimatę za 50 zł, można drożej, można taniej. Śpiwór, to jest kwestia względna, bo wprawdzie ja dzisiaj mam śpiwór ten swój taki wyjazdowy, ale większą część przejechałem na śpiworze, który kosztował chyba 250 zł, syntetyk i robił robotę. Do mojego, oprócz tego, że Buty, jest po prostu nie wiem, są ludzie, którzy nie używają, nie lubią używanych butów. Można kupić nowe, nie wiem, za 300, 350 zł, za 200 zł też. Polskie firmy robią fajne buty motocyklowe, niezbyt drogie, może nieco gorsza membrana, nie wiem, bo się na tym nie znam, ale można kupić. Kurtka motocyklowa. Ja kupiłem kurtkę motocyklową używaną, Modekę za 200 albo 250 zł. Rękawiczki, no w tym mówiliśmy wcześniej, od 90 zł w górę. My też parę takich gadżetów Wam pokażemy w przebitkach, one gdzieś będą migały albo migały już wcześniej. Tak, i w zasadzie pewnie są tacy, którzy potrzebują stoperów do uszu, są tacy, co potrzebują interkomów, są tacy, co potrzebują jakichś dodatkowych toreb, jeszcze innych rzeczy. Mnóstwo jest rzeczy, które mogą się przydać, ale bez tego też można podróżować. Bo nie muszą. Bo nie muszą. Nawet dzisiaj ja mam całą masę rzeczy mniej lub bardziej potrzebnych. Wziąłem na wszelki wypadek. Po co mi 2 noże? Nie wiem. Po co mi łyżeczki 2? Nie wiem. Po co mi jeszcze kilka innych rzeczy? Nie mam pojęcia. Po co Ci butelka taka, no nie? Tak, można byłoby wziąć inną. Zwykłym ale ja ją lubię, ja z nią jeżdżę, ona mi, patrzę na nią i wiem, że jestem w podróży. Po prostu robi mi dobrze. Jak kroksy. Spojrzenie. O, tak jak moje kroksy. No, kroksy zjeździły ze mną kawał Europy z elementami Azji i jeżdżą, pomimo tego, że są niewygodne do zapakowania, zajmują za dużo miejsca, często przeszkadzają, jeżdżą ze mną, bo ja tak chcę. Okay. Bo nikt mi nie mówi, że to jest dobre, albo to nie jest dobre. Tak, bo pamiętajcie też o jednym, że nie wiem, ale my mamy bardzo dużą tendencję do narzucania komuś swojego zdania. Swoich przemyśleń, swoich doświadczeń, tak. Że jak ja tak zrobiłem, słuchaj, ja mam zawsze na każdym wyjeździe używam pokrowca na motocykl. Jadę na kemping, zawsze używam tego pokrowca. I wiecie, to, że ja używam, to nie znaczy, że pół Polski ma używać, bo ja osobiście uważam, jest to zbędne? Dla jednego to jest konieczność, tak? Zabezpieczyć motocykl tylko przed czym? No tak. Przed deszczem? No ale przed deszczem jak jedziesz i pada, to co? Zakładasz pokrowiec? No nie. Jedziesz. No jedziesz. Przecież on nie stoi rok na deszczu, tylko zaparkujesz na noc przy rzece i rosa na nim usiądzie? No okej, dobra, to nie będziemy wnikać, bo to są tak jak mówimy. Ktoś chce jeździć z pokrowcem, niech sobie z nim jeździ. My nikomu nie mamy tendencji do narzucania naszego zdania, także żebyście nie odbierali tego w ten sposób w tym filmie. To jest tylko taka wskazówka. Pewnie. Z którą wy zrobicie to, co uważacie, tak? Po co mi 2 noże? Zadaj mi to pytanie. Po co ci po co ci 2 noże? Bo mogę je mieć. Bo możesz, dokładnie. Bo mogę. I to w zasadzie wyczerpuje temat, nie?
Kochani, Po co ci pokrowiec? kochani, żeby tego nie przedłużać, my się z Wami powoli żegnamy. Przygotujemy sobie za chwilę jakąś kolację, nacieszymy oczy jeszcze tym wszystkim, co my tu mamy i przede wszystkim zamkniemy się na choć chwilę, bo doceniamy tą ciszę, która tutaj jest, a czego nie ma na kempingach, bo zawsze ktoś walnie Tak, drzwiami. my dzisiaj na dzikusa nocujemy i to jest fajne. To my wybieramy to miejsce, to nie jeździmy od kempingu do kempingu, nie zastanawiamy się, czy jest miejsce, czy są Tak, krzyczące dzieci, czy są... Ale to nie chodzi też o pieniądze, tak? Tak, to nie chodzi o pieniądze. To jest po prostu to, co my wybraliśmy, to, co sobie zaplanowaliśmy i tego chcieliśmy, tak? Marcin, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. A myślę, że jeszcze kiedyś powtórzymy to. Ja również myślę, kochani, wy piszcie, co o tym wszystkim myślicie, jakie macie przemyślenia w komentarzach. Wam bardzo dziękuję, że dotrwaliście aż do tego momentu. Jeśli to oglądacie jeszcze teraz, to jesteście prawdziwe motokoty. No, Tak. motokoty. A ja chciałbym na koniec jeszcze jedną rzecz powiedzieć. To jest dla mnie bardzo ważne i istotne. Cięcie.